Cześć siemanko, przyjechała do mnie paczuszka. Zaraz ją otworzymy i zobaczymy, co tam jest. Zdradzę tylko tyle, że jest to coś do samochodu i do telefonu. Dostałem takie coś. King Bolen Ediac Elite. Ładnie zapakowane. Ładnie to wygląda. Tutaj mamy takiego wyciągacza. Ładnie zapakowany. Twarde etui. Naprawdę twarde. No. Myślałem na początku, że to twarde jest to, ale nie. Etui też jest takie, kurde. Twarde takie. Masywne. Tak wygląda ten sprzęcior. Kurde, się błyszczy. Aż żal używać. No, wykonanie solidne. Nie jest to takie lekkie. Miałem kiedyś taką kostkę. W sumie tylko ta wtyczka plus taki kawałek. To było gdzieś takie malutkie, leciutkie, a to jest takie no masywne. Nie wiem, co tam powkładali. No i to etui fajne w sumie, kurde. Pyk, kurde. Nie zgubi się zawsze. Można sobie gdzieś powiesić nawet, czy coś. Kurde, chociaż pudełko też fajne, bo zawsze się człowiek męczy, a tutaj taki wyciągacz zrobili, nie? Kurde, jak najbardziej na plus. Trzeba zeskanować ten kod i ze sklepu Google albo z App Store pobrać sobie aplikację. Ja mam tutaj skaner. Otwórz ten link. Ediac. Zainstaluję, zobaczymy, czy to będzie u mnie śmigać, bo mój telefon jest dosyć stary, kurde. Stary, ale jary. Gdzie tam jest to wejście USB? Świeci się na zielono. No i znowu do Forda trafiłem. Muszę nagrać ten filmik jeszcze raz. Dopiero przy Golfie 4 skapnąłem się, że lepiej będzie nagrywać z aplikacji w telefonie niż kamerą ekran. Miałem inspekcję olejową tutaj, ale skasowałem ją poprzednim razem. Funkcje konserwacji, co to jest? Brake, TPMS, Gearbox, Injection, EGR, lampy, Oil Maintenance, Brake Reset, DPF, TPM. Pokazuje mi się ogólnie ten inspekcja olejowa, kurde, że serwis trzeba zrobić. To spróbuję sobie to usunąć. Ale na pewno mam błąd klimy, bo miga mi to. Wcześniej tak migało, jak nie było czynnika. Czy pojawił się jakiś inny błąd? Tego nie wiem, ale zaraz się dowiem. Diagnostyka wszystkich systemów. W sumie Fordem, bo tutaj jak wezmę diagnostykę wszystkich systemów i wezmę tutaj Forda, to w sumie przeskanuję tylko błędy silnika, bo w sumie w tym Fordem tak naprawdę jest tylko silnik. Reszta to wszystko jest waga. No dobra, poszukamy automatycznie. Szybki test. Ciekawy jestem, czy tutaj silnik też przeskanuje, czy nie. No, znalazło silnik. Wartość czujnika PNP poza zakresem. Test gotowości diagnostyki niekompletny. Wartość czujnika. Mieszanka w układzie cylindrów zbyt uboga. To jest po prostu zawsze tak samo. Skasujemy te błędy. A teraz mnie interesuje klimatyzacja. Dobra, teraz Wam mogę pokazać patent, jak to wszystko obejść w Galaxy. Bierzemy diagnostyka wszystkich pojazdów, systemów. Wybieramy sobie stąd Volkswagena i bierzemy diagnozuj. Tu możemy wziąć szybki test, skanowanie systemu albo wybierz system. Teraz wybieramy system sobie na przykład elektronika układu klimatyzacji i ogrzewania, bo mnie to interesuje. Dlaczego miga mi Klimatronic? Przełącznik ciśnieniowy układu klimatyzacji, Open Circuit, Short Circuit, nastawnik świeżego powietrza. To możemy sobie wziąć raport. Jeśli chcecie sobie zapisać na przykład PDF-a, można sobie wygenerować PDF. Weźmiemy generowanie pliku i macie taki plik z kody błędów i w ogóle. Wyczyść kody błędów, tak. Brak kodu błędów. Teraz zobaczymy, czy jak wyłączę i włączę zapłon, czy będzie migać Klimatronic. Nie miga. W moim przypadku diagnostyka wszystkich systemów to jest Ford do silnika, a Volkswagen do całej reszty. Funkcję OBD to można tam sensory sprawdzać i inne pierdoły. No i dobra. Postaram się ogarnąć jeszcze inne auta, żeby przetestować. To się dowiemy coś więcej. W Galaxy elegancko to działa. Mamy do testów Golfa
4. Wkładamy tutaj. Super. Dobra, gdzie te kluczyki? Trzeba włączyć zapłon. O, kurwa, chyba ten. Włączamy zapłon. Kurde, co tutaj tak wieje mocno. Dobra, zapłon włączony. Błędów niby żadnych nie ma. Inspekcja się, kurde, odzywa, ale inspekcji nie można skasować, bo nie działa któryś przycisk. Już nie pamiętam, który. Dobra, nagrywanie ekranu mam włączone, także żeby nie było jajec wielkanocnych, bo już po świętach. Także bierzemy sobie teraz, no dobra, weźmiemy diagnostyka wszystkich systemów. Wybór modelu Volkswagen, łączenie przez Bluetooth, szybki test. Proszę wprowadzić WIN. Wybierz systemu. Aha, bo tu mogę wszystko osobno szukać. Dobra, to nie. To zrobimy inaczej. Bo tak to ja się musiałem bawić w Fordzie Galaxy. Ale weźmiemy funkcję OBD. I na funkcjach OBD powinno wszystko działać. Co kurde, brak dostępu. Czy zapłon jest włączony? No jest włączony. Ponów. Czy pojazd jest wyposażony w OBD2? No kurde, co? Za stary ten Golf? Dobra, funkcje konserwacji. Spróbujemy skasować inspekcję. To tutaj cały czas miga ta inspekcja. Weźmiemy Maintenance Reset. I ciekawe. W Galaxy usunęło. Ciekawe, czy tutaj usunie. Volkswagen. OK. Auto Reset. Skasowałem. OK. Czyli chyba już nie ma. No i nie ma inspekcji. Także elegancko. Jeden problem rozwiązany. Really quit. Weźmiemy tę diagnostykę szybkich systemów. Weźmiemy, kurde, tutaj zaznaczymy sobie Volkswagena. Połączymy się i zobaczymy, co nam pokaże. Wybierz system. Elektronika silnika, czujnik kąta, screeny biegów. Zobaczymy klimatyzację. Może elektronika silnika zobaczymy. Może taka zwykła klima nie zwraca błędów. No, odczyt pamięci EQ jest OK. Czytaj kody błędów silnika. Zawór recyrkulacji spalin. Tutaj można kliknąć sobie raport. Można wygenerować sobie plik PDF. W sumie fajnie to wygląda. Dobra, weźmiemy inny system. Elektronika hamulców. OK, jest. Czytaj błędy. Nie ma błędów, bo czujniki ABS były wymieniane. Tu kurde nic nie ma za bardzo i nie ma co tu patrzeć. Poduszka powietrzna na przykład. Poduszki są na pewno. Czytaj błędy, brak błędów. No i można sobie popatrzeć i pokasować. Także widzę, że to elegancko działa. Inspekcja skasowana. Już się nie błyszczy. Nie świeci, nie mruga. Innych błędów nie ma w silniku, tylko coś tam o EGR-ze jakimś. Po co to komu, kurde? W takim Golfie, kurde, żeby takie rzeczy były. No i dobra, mam trzeci samochód do przetestowania. Opel Corsa D 1.4 benzynka. Świeci się check engine. Zaraz zobaczymy dlaczego. Chociaż podejrzewam, że wiem dlaczego. No i sprawdzimy przy okazji, czy inne błędy są. Dobra, w telefonie mi się miejsce skończyło. Weźmiemy jeszcze na szybko diagnostykę wszystkich systemów. Coś tam znalazło. Opel. Ciekawe, czy znajdzie model. No i to nie wiem, co to jest, kurde. DTI, DTJ, DTR, XEP.
Kurde, może silnik, ale to jest 1.4, kurde. System scan. Zobaczymy, czy coś mi tu przeskanuje w ogóle. No i dobra, mamy engine wyposażony. Klikamy na engine. Znalazło, OK. Czytamy kody błędów. Kodów nie ma, błędów, bo przed chwilą je skasowałem z innego miejsca. ABS. OK. Czytamy kody błędów. Jakiś jest, nie ma komunikacji CAN bus. Dobra, skasujemy kody błędów. Jak się później pojawi, to trzeba będzie coś patrzeć, a na razie to nie trzeba patrzeć. Dobra. Klimatyzation. Sprawdzimy jeszcze. OK. OK. Są błędy. A coś nie istnieje po prostu. To też skasujemy. Początkowo miałem problem z tą Corsą, bo wejście jest tutaj, gdzieś tam od spodu i ciężko było to wcisnąć. O kurde, teraz ciężko to wyjąć. O, wejście jest tam i musiało mi coś po prostu nie wskoczyć. Dopiero drugim razem usłyszałem takie kliknięcie i wtedy już było OK. Teraz podsumowanie, czas na wnioski. Opakowanie eleganckie. Wyciągacz elegancki. Etui twarde, ładne, eleganckie. Wykonanie eleganckie. Nie ma się tutaj naprawdę do czego przyczepić. Z Galaxy udało mi się połączyć tym sprzętem. Silnik trzeba diagnozować jako diagnoza tam Fordów, a resztę trzeba diagnozować jako diagnoza Volkswagenów. No bo w moim Fordzie z Forda to jest tylko znaczek i silnik. Funkcje OBD też działają w Galaxy. W Golfie 4 nie udało mi się połączyć z samymi funkcjami OBD, ale myślę, że to po prostu przez to, że jest już ten samochód za stary. Miałem taki inny skaner błędów, taki malutki, w połowę taki. To nie mogłem, w sumie nie mogłem go użyć ani do Galaxy, ani do Golfa 4, bo nie działał tam po prostu. Ale diagnostykę Volkswagena w Golfie 4 udało się normalnie zrobić. Opel Corsa D. Początkowo miałem problemy, bo się nie chciało łączyć z OBD, ale okazało się, że nie do końca weszła wtyczka, przez to, że tam wejście jest tak dziwnie umiejscowione i wtyczka troszkę po skosie była, no ale później już było w porządku. Też błędy udało się odczytać. Protokół OBD się połączył, także wszystko elegancko. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Hej!